A wyobraź sobie, że musieli wykuć pół góry, żeby zrobić tą fasadę, bo ona jest tak wgłębiona w górę. No i co, Dorenda, sądzisz o tym? Warto było wydać 5 stówek, żeby tutaj zobaczyć to wszystko? Podejrzewam, że jakbym nie wydała, to bym żałowała. Teraz też trochę żałuję. No i co, znaleźlibyście sobie lepszą, darmową miejscóweczkę na spędzenie nocy przy samym głównym wejściu do Petry? O, jak coś, to słuchajcie, polecam wam ten lasek. Tylko trzeba się w miarę wcześniej zwinąć. No to dzisiaj wielkie zwiedzanie, słuchajcie, 250 zł za bilet. Wyobraźcie to sobie, najwięcej w życiu, nigdy więcej nie zapłaciłem za jakikolwiek wstęp gdziekolwiek. Czy wy byście tyle kasy dali? Ja wam dzisiaj powiem, czy to jest warte. Bo tak wam powiem szczerze, że chyba nie jest warte 250 zł. Wiecie, ile to jest hajsu? 250 zł. Ile razy można iść na imprezę? Ile można kupić browarów? Ile Dorenda może kupić octu do mycia włosów na przykład, nie? Ile byś kupiła litrów, co? No z 250 chyba. Ale co się robi, żeby wam to pokazać? Musimy wydać 500 zł. 500 zł! Masakra! Ale za to jest to na liście UNESCO Światowego Dziedzictwa. Jest to jeden z 7 cudów świata. I jest to w ogóle jedyna rzecz, którą zawsze już znałam o Jordanii. Tak. I zawsze już chciałam największa atrakcja, pojechać. Dobra, raz w życiu można. Można szaleć. Raz w życiu można. Tak wyglądają bilety, ale jeszcze Jordan Pass będzie sprawdzany przy bramce. Show me the Jordan Pass, please. Tutaj w cenie jest też przejażdżka konna, ale nie skorzystaliśmy, bo mamy te plecaki, to byłoby trochę niewygodne. Poza tym, zanim by te konie przyprowadzili. Tutaj mamy wejście do wąwozu, który ma 2 km i prowadzi do Skarbca. Niegdyś i dalej do miasta, tak? Niegdyś tutaj jeszcze była brama zamknięta łukiem, która została zniszczona, czy tam zawaliła się podczas trzęsienia ziemi, nie? W 1895 przewaliły się. Po prostu się zawaliła, tak? I teraz ciekawostka jest taka, że tutaj po lewej stronie, ale podobno niegdyś też po prawej, biegły takie rynny wyłożone jeszcze glinianymi rurami, które prowadziły też wodę do miasta. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Petra została zbudowana, ale 2000 lat temu na pewno już była stolicą narodu Nabatejczyków, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, jak po polsku się nazywają. I w roku 363 zostało zniszczone przez dzienie ziemi. Potem powoli ludzie opuszczali miasto. Między innymi też dlatego, że trasy handlowe, z których żyło miasto, się zmieniły i po prostu tutaj już nie było za bardzo z czego żyć. Czyli poczekaj, trzęsienie ziemi było w 1300 czy w 300? 300. 363. Czyli miało tylko około 300 lat świetności jakby to miasto, tak? No. No i co? I później opustoszało powoli? Tak. Wymarło? To jeszcze parę wiek trwało, a potem w 1812 bodajże roku jakiś Szwajcar tu przyjechał szukać z tego miasta i potem ona też stała się znana na zachodzie i zaczęli ludzie przyjechać ją zwiedzić. Okej. A te szlaki handlowe to co było głównie? Z Egiptu do Mezopotamii. I czym handlowali? Myrą, przyprawami i jakimiś olejami pewnie też. Nie. Kadzidłami, myrą i przyprawami. Pewnie też innymi rzeczami, ale o tym tutaj piszą.
moimi plecami chyba najbardziej znany, wizytówka Petry, najbardziej znany widok. Nazwane jest to miejsce skarbcem, ale nie do końca jest to prawda, bo tak naprawdę było tam mauzoleum, czyli grobowiec. Była jakaś beduińska legenda, że faraon, jak to zbudował, schował tam na górze urnę gdzieś ze skarbem, a później ktoś chciał Zrabować. tą skarbę zdobyć i strzelali. Widać dziurki jeszcze w środkowej części, tam na górze są dziurki po kulach. Jeszcze reklamują, że ponoć najlepszy widok na skarbiec jest tutaj z góry, więc zaraz po tych schodach musimy się tam wspiąć. Podobno widoki super. Szkoda, że tylko idziemy z tymi naszymi ciężkimi plecakami, no ale cóż, inaczej się nie dało. Najpiękniejszy kot i najpiękniejszy widok w Pietrze. Na razie. Warto było wejść? Tak, bo był kot. A widok? No widok podobny jak z dołu, tylko trochę wyżej. Ale te same rzeczy. Idziemy dalej. Jak widzicie, turystyka kwitnie. W sumie fajnie, że trochę wcześniej tutaj przyszliśmy, bo dopiero teraz widać, że tych turystów pojawia się coraz więcej. Czy warto? Na razie mam mieszane uczucia. Ten kanion, gdzie skakaliśmy, był piękniejszy, dłuższy, dzikszy, fajniejszy. Byliśmy tam sami. Ten widok na ten skarbiec ładny, fajny, ale nie rozpierdziela. Dorenda, co, zachwycił Cię ten widok jakoś tego skarbca, czy jest to jakieś nie wiadomo co? A! No nie, aż tak to nie. Są zachowane dobrze szczegóły. Widać, że to było bardzo ładne, ale... Może jeśli ktoś jest archeologiem, interesuje się tym bardzo, no to ma inny punkt widzenia. No, dla nas, takich poszukiwaczy, po prostu podróżników, no nie wiem, warto jest tu być, jak się tu jest, ale drugi raz chyba już nie. No ale zobaczymy najpierw resztę, nie? Potem, Dokładnie, tak. potem powiemy, czy warto było, To czy jest nie. taka relacja po prostu, co przeżywamy w tej chwili, to Wam mówimy. Znalazła jakąś tajemniczą ścieżkę na szczyt góry i pniemy się tam. Ja już musiałem się rozebrać, bo już się zrobiło ciepło, a godzina prawie 9. Ale pięknie, pięknie. Poza tym całym masowym ruchem turystycznym, tam wielki parking, podjeżdżają autokary, ludzie wyłażą, wycieczki całe. To jest taki najgorszy sort turystyczny moim zdaniem. Tylko po to, żeby przyjść, zaliczyć. No to tak jak tutaj w tych bardziej dzikich miejscach jest fajnie. Tutaj warto sobie było wejść. Brenda, gdzie my w ogóle idziemy? Po co wchodzimy pod tą górę? Tam jest miejsce dla ofiarów. Jakieś tam ceremonie religijne kiedyś tam prowadzili. I podobno stamtąd jest zapierający zdech w piersi widok na miasto. Wow, dobra. Same wejście już jest zapierające. Bo ja już ledwo co idę z tym obciążeniem. Szkoda, że to miejsce jest tak zadeptane. Bo jest naprawdę fajne. A jeśli myślicie, że przyjedziecie tu i przeżyjecie przygody jak z Indiana Jones,
to słuchajcie, jesteście w wielkim błędzie. Żadnych przygód. Żadnych przygód. Za to możecie się zderzyć z taką naprawdę mocną komerchą. Znaleźli tutaj różne resztki, jakieś ślady, resztki roślin, ziarna, więc na tej podstawie można przypuszczać, że właśnie taki charakter miało to miejsce. Ale nie jest to na 100% potwierdzone, przynajmniej tak udało nam się wyczytać. No, myślę, że bez plecaczków byłoby fajniej sobie tutaj po tych górkach pomykać. Ale taka nasza dola, że musimy dźwigać ciężary. No cóż, idziemy już w dół, ale pewnie jeszcze nie jedno podejście nas dzisiaj czeka. Warto było tam się wspinać? Ogólnie fajna była wspinaczka. Jest dużo dalszy widok niż tutaj, ale tutaj lepiej widać, bo jest trochę bliżej. Nie wiem. Nie żałuję. Teatr, który ma miejsce podobno na 4000 osób i to jest jedyny teatr w świecie, który jest wykuty całkowicie ze skały. A tu są 4 duże grobowce, ten nazywa się Pałacowe. Tam nie tylko groby były, ale też prawdopodobnie jakieś ceremonie i bankiety uprawiali. Od połowy V wieku służył jako kościół. Odnoszę takie wrażenie, oczywiście mogę się mylić, że to wszystko jest tylko po to, żeby Beduini mogli nastawiać te swoje kramy wszędzie naokoło, zbić je z jakichś starych desek, postawić jakieś rozwalające się stoły, a rząd po prostu nic nie robi i to wszystko popada w jeszcze gorszą ruinę, w jakiej było. No okej, zrobili tam tą drogę, zrobili parę kibli, ale tak to wszystko się wali. Słuchajcie, te osły wszędzie srają. Chodzi mi o to, że to w żaden sposób nie jest zorganizowane, że Beduini gdziekolwiek mogą po prostu przyjść, rozłożyć swój kramik. Wprowadzają tutaj osły, które srają. Oni tutaj chyba też mieszkają, a wszystko się rozwala. Po prostu te kamienie są w coraz gorszym stanie, w jakim były. Nic nie konserwują, nie widać jakichkolwiek prac. No kiepsko, kiepsko. A ściągają 2,5 stówki za wejście nas, turystów. No, to jest moje zdanie i tyle. Co to za miejsce? Kościół bizantyjski z V wieku.
mniej więcej wiek stał i potem spłonął i było ziemie trzęsienie. Ale zachowały się ponoć mozaiki, tak? Tak. Poszukamy. Co tam jest? Na tych terenach w V wieku dominującą religią stało się chrześcijaństwo i wtedy też niektóre budynki przerobiono na kościoły. No, bo tam na przykład, nie wiem czy widać, gdzieś tam są takie filary, to są nabetejskie filary i sugerują, że to wcześniej już tam ten budynek był do czegoś innego używany. A tu kiedyś była świątynia, zniszczyła się w czasie trzęsienia ziemi. No i oni zaczęli składać te rzeczy, ponumerowali je różnymi symbolami, ale nie wiedzą jak to do końca wszystko poukładać, jak to powinno stać, dlatego je tak ładnie porozstawiali i tak sobie tutaj stoją. No tu taki przykład, jak sobie urządzili po prostu w wykopaliskach śmietnik. Generalnie chyba mają to w dupie. Za nami świątynia, do której nie można wejść, więc wam nie pokażemy. I jeszcze małe sprostowanie, bo Dorenda sprawdziła w internecie. To wcale nie jest cud świata. Tak, Petra nie jest na liście z cudów świata, także powiedzieliśmy to wcześniej, bo ktoś nam powiedział, że jest. Dobrze, że to sprawdziliśmy, bo tak chodzimy, patrzymy, cudów nie widzimy. Tak, Idziemy na monastery na górę tak. i do Małej Petry, czyli do punktu wyjścia, tam gdzie wczoraj nas zawrócili. To co, Dorenda? To Chyba jesteśmy na osiedlu dzielnica, tak, dzielnica mieszkalna, tak? tak, tak. W końcu, bo już się zastanawiałam, gdzie ci ludzie mieszkali. No, były grobowce, były Świątynie. świątynie, teatry, nie było domów, no to w końcu może są domy. Tak. A to są po prostu takie małe pomieszczenia. Naturalne chyba, widać po kształcie wejścia. Trochę je powiększyli, zrobili kwadratowe i chyba było po prostu zamurowane z przodu. No i wstawiali szafy, Łóżko. szafy żelazne, łóżka, widzicie. Oczywiście, jeśli by się komuś nie chciało wspinać po tych schodach przez pół godziny, to może skorzystać z pomocy osiołka. Nie wiem, ile taka przyjemność kosztuje, nie skorzystaliśmy, woleliśmy sami podejść. Ale powiedzieli, że zamiast iść półtorej godziny, pół godziny się jedzie osiołkiem. Ale nie szliśmy półtorej godziny, tylko szliśmy To nie jest pół godziny szliśmy. To jeszcze nie jest Ja myślę, że już prawie.
A więc czytałam tabliczkę informacyjną i to wcale nie był monastyr, to było jakieś miejsce do spotkań jakichś tam osób religijnych, ewentualnie do rytuałów, a dopiero później zaczęli to używać jako kaplicę chrześcijańską i z tych czasów jest nazwa monastyr, ale z tego co zrozumiałam i tak tu nie było tak na klasztoru. A wyobraź sobie, że musieli wykuć pół góry, żeby zrobić tą fasadę, bo ona jest tak wgłębiona w górę. No to w tym miejscu jest nasze takie symboliczne pożegnanie z Petrą. Petrę zostawiamy tam w dole, papa, i my zmierzamy, mam nadzieję już sami, bez tłumu turystów, do małej Petry, jakieś 5-6 kilometrów. Tak? No, Ja myślałam, że więcej. ile było w linii prostej? Nie wiem. O, nieważne. Nie prosto chyba 6. Powinniśmy spokojnie przed zmrokiem tam dojść. Jeśli tylko się nie zgubimy. Już się zgubiliśmy, bo już idziemy złą drogą, powinniśmy iść tutaj, Gdzieś tam, które nie widać. wzdłuż tych skał powinniśmy iść. No i co, Dorenda, sądzisz o tym? Warto było wydać 5 stówek, żeby tutaj zobaczyć to wszystko? Podejrzewam, że jakbym nie wydała, to bym żałowała. Teraz też trochę żałuję. No ale myślę, że ogólnie dobrze, ale nie wrócę. Tak. Nie zrobiło to bardzo dużego wrażenia. Było ciekawe, były ładne rzeczy, ale na przykład w porównaniu z Wardzią czy z Persepolisem, no to te miejsca zrobiły dużo większe wrażenie na mnie. Tak, ja Tam byłem po prostu to było na takiej skali, a tutaj to wszystko jest rozproszone i poza tym to bardzo zniszczone. bardziej zniszczone. I to są główne fasady tutaj, a na przykład w Wardii to był to cały ten system tunelów, korytarzy, schodków, wszystko w skalę wykuta. Tutaj są same małe pokoiki. Zobaczcie film o Wardii, jest Tak. w playliście Rowerem do Azji Centralnej. Ja byłem też kiedyś na Krymie, tam jest takie skalne miasto Czufutkale. Wszystkie te miejsca są dość zbliżone do siebie. To jest owszem ciekawe. Przepraszam. Jak się jest w Jordanii, to przynajmniej tak my do tego podeszliśmy, że jeśli tu już jesteśmy, to musimy to zobaczyć. No i zobaczyliśmy. Bo wszędzie w internecie piszą, że absolutnie musisz zobaczyć Petrę. Ja się z tym nie zgadzam. To jest fajne miejsce, ale jest bardzo dużo innych, Dokładnie. też bardzo ładnych miejsc w Jordanii. Nie jest to tak, że to I- jest jedyna atrakcja i nic więcej w Jordanii poza tym nie ma, bo są inne super miejsca i to dostępne. Za Dużo darmo. mniejsze, tak. No także słuchajcie, wy postąpicie tak jak chcecie. Ja drugi raz już pewnie tutaj nie przyjadę, przynajmniej nie za taką kasę, bo po prostu ta suma jest nad wyrost tego wszystkiego, co tu można zobaczyć. Tego nie rozumiem. No, bardzo dużo innych fajnych rzeczy można robić za tą kasę. Na przykład bilety wstępu do 5 innych miejsc. Na przykład. Albo dobrą kolację w restauracji. Albo 50 kanapek z falafelem. O, widzicie jak Dorenda szybko przeliczyła? Dobra, wiecie co robić? My schodzimy. Myślę, że tak. Kończymy ten odcinek w takim razie tym akcentem. Fajnie, że podróżujecie razem z nami. To nas najbardziej cieszy. Do zobaczenia.